Hej, witam szanowne grono widzów, wyprawa. Jedziemy do Moto Mio, żeby się przejechać na motocyklu V85 TT. To jest travel. Travel. No, A miejsce na kufry jest? tak, dokładnie. Bez kuferków dobrze będziemy mogli sobie jechać. Ale dużo tutaj sywków naleciało. Myślę, a jak to prywatnie jest? Myślę, ty właśnie komuś czyścisz? No to mu wyczyszczę siedzenie. O, ładny jest. O, i ma ten nowy wyświetlacz już. Ducati Diavel, a tam jest Stelvio. Fajna beleczka z przodu, nie? Taka konkretna. O, fajowo. Piękny kolor w ogóle, taki żółty. Podoba mi się. No. Pięknie, piękny jest ten wał Cardano, kurde. No solidnie. Jeżeli chodzi o ciężar, to... O! On bardzo szybko rusza, wiesz? Okej, no to ruszamy tym sprzęciorem. Zobaczymy, jak to kurde działa. Ale zmienia się biegi ciekawie, bo to jest takie szybkie przeskoczenie z biegu na bieg. Powiem ci, że pozycja, pomimo tego, że tu jest 10 mm niżej, to jest bardzo wygodny. W sensie lusterka są takie trochę małe, jak sobie tak patrzę. Próbowałem robić międzygaz. Trochę nie wyszło, ale bardzo fajnie wskakiwało i tak. Ale ja się już zaprzyjaźniłem już z nim. Już jest bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. No jak mruczy, jak się zatrzymałem prawie do zera. Ja pitole. To naprawdę jest retro bike, w sensie on chodzi rewelacyjnie. Jezu, tu nie istnieje MK. Serio? Nie ma. Na pewno istnieje. Nie istnieje. O, jest sukces. No, powiem ci, że maszyna... Ale mamy jeszcze Brembo tu hamulce. O kurde. Dwie tarcze. Fajne lagi. Cały silnik pięknie chodzi. Te wibracje, ale one są takie fajne, bo jak tylko dasz gazu, to znikają totalnie. Boję się tego, że ten przedni błotnik jest tak wysoko, że tutaj całe błoto idzie na górę, nie? Sprzedają taką nakładkę tu na hamulce i ona idzie tutaj, taki błotnik dodatkowy tutaj jest założony od zacisków do zacisku i tutaj chroni przed chlapaniem tej wody. To jest całkiem spoko system. Rozłączone to jest, nie wiem czemu. A, to jest grzana kanapa. O, bardzo fajnie i kompaktowe to wykonali, muszę przyznać. Naprawdę ładnie. No i kanapa jest taki konkret już. Ależ on się odpala, on cały się rusza lewo-prawo. Niesamowite. Czyli tutaj lewa jest, długie są pewnie i Batman. Aha, bo to są przeciwmgielne jeszcze. Ma taką diodę, jak są wyższe obroty, żeby zmienić bieg. Kurde, jakie on ma fajne przyspieszenie, jak na te 80 koni. Przynajmniej tutaj nigdy M-ki nie będę miał. Wow, ale na dwójeczce się super prowadzi. I teraz daję czadu. Okej. Nie jest to demon prędkości, powiem ci szczerze. On nie ma takiego super przyspieszenia od zera. Może ja przełączę na sporta. O, jestem na sporcie teraz. Okej, ja tu skręcam w prawo. No. Tak? Więc ogólnie pierwsze wrażenia, bardzo jestem zaskoczony z tym, jak to się w ogóle na tym jeździ. Jak to działa, jak to w ogóle mruczy, jak się trzęsie i jestem zaskoczony tym, że to fajnie działa, że to miło działa. Jest może 5,
rozpędźmy się trochę. Zobaczymy, jak działa hamowanie silnikiem. To jestem na 4000 na 5 biegu przy prawie setce. Wow, powiem Ci, że hamowanie silnikiem z wałem Cardana jest szybsze niż u mnie. On szybciej hamuje silnikiem niż w Tigerze. Mhm. O cholera, powiem Wam, że jak tak patrzę na ten motocykl, to jest po prostu sam uśmiech na twarzy. Naprawdę wow. Jadę. Ale to chodzi jak taka... Wiesz co, to jest to, co oni mówili, że jak jedziesz tą maszyną, to czujesz, że ty jedziesz maszyną. Bo to wszystko się tak lekko trzęsie, ale w pozytywnym sensie. I to jest takie milutkie mruczenie. I on przestaje wibrować całkowicie jak ruszam. Podejrzewam, że ten wał Cardana jest taki, wiesz, przenosi te drgania. Jak stoisz, to jest takie wa 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 wa. takie prześmieszne. Już widzę, że szerokość kierownicy jest bardzo podobna. Jest minimalnie większa, ale bardzo podobna. Ale lusterka za to jest dramat. Są za daleko i mało w nich widać. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, tam jeżdżąc na twoim czy na swoim. Jak nacisnę kierunkowskaz, no to czuć, że ja muszę nacisnąć ten przycisk tutaj. Nie jest to takie delikatne, to jest taki po prostu przycisko. Kurwa, Enkę weź tu wrzuć. No wie. Jest! Eneczka jest rzucona. Patrz jak go rzucę, jak dotknę manetą. Na bok, tak, lekko, puk. Bardzo ciekawe. To jest V-ka, to jest dwójka. To jest 2 cylindry, takie lewo-prawo. No nie powiem, ale to nie grzeje. Powiem Ci, że ten silnik w ogóle mnie nie grzeje. Nie tak jak w Tigerze, że mam taki strumień, jest mi tu ciepło w golenie. Tutaj kompletnie nic nie czuję. Jestem w szoku, że to jest tak fajnie działa, nie? Ja nie zwracam uwagi na ciepło tutaj poniżej. Dla Tigerowca jest to totalny szok. Albo normalność, tylko u mnie tak jest, nie? Nie no, kurde, maszynka jest piękna. Ten wał Cardana do mnie mówi. A, nie ma belki. Cholera, nie mam belki rzeczywiście. Ale może są jakieś beleczki na AliExpress. Nawet te przyciski ma fajnie zrobione. Mnie tam jakoś nie boli zmiana kierunkowskazów czy coś. Tylko na przykład w Tigerze mam wrażenie, że siedzę w motocyklu. Że to wszystko jest pode mną. Ale naprawdę jako jedyna maszyna w tym przedziale, która ma wał Cardana, to sobie to naprawdę świetnie działa. W szczególności, że jak się odpali, to wszystko się trzęsie i to jest takie super. Czyli w sumie taki międzygaz tu poćwiczyć i będzie naprawdę miło. No jak na razie wyświetlacz, jestem zaskoczony, jest super jasny. Znaczy, te wszystkie wskazania są super oczywiste, czytelne. Ale przyspieszenia po Tigerowego nie ma. Tylko 5 koni różnicy. On też ma 83 Nm bodajże, mój Tiger ma 8,5. Nie, 80 ma. Więc jest troszkę wyżej nawet. Więc moc tego silnika jest konkretna, ale zbiera się wolniej. W ogóle tutaj ja nie czuję, żeby ten wał Cardana przeszkadzał. W sensie ja myślałem, że to przeważnie będzie tak, że dodaje gazu i po chwili dopiero on coś robi. Ale on tu normalnie od razu, nie? Tak naprawdę jak hamuje ostro, to on nie chce się jakoś tak super kłaść do przodu. On tak do pewnego momentu dochodzi i jest stabilny, więc fajnie się jedzie na nim. Można tutaj ze smartfonem połączyć też ten panel, ale ja tu się bałem, że my w korkach będziemy naprawdę kiepsko funkcjonować, a tutaj rewelacja, naprawdę, jest tak jak w Tigerze. No oprócz tych mega długich lusterek, ale pomimo tego jest naprawdę dobrze. O, a co tu za motocykl? Siemaneczko. Ta waga w ogóle znika, bo to waży 240 kg. Na sucho 219 kg. No tak, mole muszą być, to bez dwóch zdań. Ładny silnik po lewej i prawej stronie, szkoda byłoby zarysować, nie? Ale fajnie się kładzie.
Taki niski środek ciężkości tu jest. To jest bardzo podobnie jak na Tigerze, jest taki niziutko ułożony. I kurde, przez to, że on jest tak niski środek ciężkości, że to manewry są ekstra. No, to jest po prostu bajeczka, jak on się tutaj rusza lewo, prawo. Czas na podsumowania. Co mógłbym powiedzieć na temat tego motocykla? Tak po krótkiej jeździe. Mieliśmy go na 1,5 godziny, więc wiele nie można powiedzieć, ale pierwsza rzecz to jest to, że mnie zaskoczyło, jak ta maszyna działa z wałem Cardana. Że odpalasz, trzęsie nim jak, nie wiem, jak shake, a nagle dajesz lekko gazu i wszystko cichnie. To jest takie wow, to jest takie niesamowite. Dodatkowo zasięg, zatankowałem go teraz na maksa, mam ponad 400 km, jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Druga sprawa to jest to, że przy 80 koniach tak szybko nie przyspiesza, jak myślałem, ale ta stabilizacja jazdy przy wolnych obrotach to rekompensuje i bym powiedział, że mi się to podoba. Że on jest taki stabilny, taki majestatyczny wręcz. Dodatkowo wszyscy się na niego lampią, więc to jest ciekawe doświadczenie, bo w sumie on jest taki, ja go jeszcze na trasie nie widziałem nigdy. Ale łańcuch, no to wiadomo, łańcuch ma każdy motocykl, ale wał Cardana robi robotę i to, że mnie nie grzeje w nogi, Jezus. A wiesz, co jest jeszcze plusem tego motocykla? To, że nie ma w ogóle chłodnicy. Nie, bo jest przecież chłodzony wiatrem. Więc nie ma płynu chłodniczego i nie ma tych wiatraków w ogóle. Więc mniej rzeczy może się tu zepsuć. Poza tym wał Cardana, no kurde, nie trzeba się bawić łańcuchem. Wyświetlacz jest bardzo czytelny. Bardzo fajnie sprzęgło działa. Hamulce są jak żyleta na Brembo, to nie podyskutujesz. Fajnie się siedzi, bo siedzi się, kolana i nogi są schowane w tej czaszy. I właściwie nie czuć takiego super pędu powietrza. Szyba bardzo ładnie chroni. Właściwie na lato to jest idealna. Tu może bym na jakąś jazdę dalszą jeszcze deflektor dodał, ale to jest taka fanaberia. Dodatkowo chroni bardzo fajnie dłonie, te handbary. I lusterka do wymiany. Lusterka są takie dziwne, bo są wielkie, szerokie i niewiele w nich widać, więc takie pierwsze wrażenia. Więc dzięki za uwagę. Zostawcie lajka jakby co i do zobaczenia w następnym filmie. Lilusia też pozdrawia. Lilusia pozdrowiła, dobra. A więc trzymajcie się, hej hej. Jezu, jaki promień skrętu on ma zajebisty. Niesamowity jest, patrzcie. Bam, wow. Tak więc ogólnie impreza była przednia. Świetnie brzmi, wał Cardana, rewelacja. Sam silniczek fajnie chodzi, trzęsie nim, ale to wszystko jest pod kontrolą. Rewelacja, miło było. Miło było, panie Guzzi. I do zobaczenia może w przyszłym roku. Tak można by było to powiedzieć. Jest tu taka mała chłodnica, taka malutka. No zajebiście. Dzięki za jazdę, Liluś.